Dzień dobry, tutaj leśna drużyna, Mariusz. I Grażyna, nowy szlak zaczyna. Witamy serdecznie. Jesteśmy w Beskidzie Niskim. Zaczynamy 4-dniowy trip. Dzisiaj jesteśmy w Wolchowcu pod cerkwią, kierunek Baranie. Także na razie zaczynamy. Pogoda wyśmienita, słoneczko świeci, jest stosunkowo ciepło. Idziemy drogą Olchowczyka, takiej małej rzeczki, która tutaj płynie po prawej stronie mojej w głębi. Szlak żółty w kierunku Baranie, po słowacku Stawok. To jest szczyt na granicy polsko-słowackiej z wieżą kiedyś obserwacyjną, ale już ta wieża tam nie istnieje. Idziemy tu już drugi raz, ostatni 2 lata temu. Bardzo nam się to podobało. Postanowiliśmy zacząć ten nasz wypad w Beskid Niski jeszcze raz od tego samego miejsca. W planie jest, jeśli się da, zrobić małe ognisko. Będziemy używać nazwy Stawok, bo ona jest jakaś taka, no nie wiem, wydaje mi się. Chyba mniej popularny. Wszyscy się No, to jest wydają na baranie 2 godziny, baranie. No właśnie, a tak to wygląda, jakbyśmy szli na Baranie. Jak tu ładnie w Beskidzie Niskim jest. I teraz kolorowo. A jesień jest magiczna tutaj. W tym otoczeniu tych niskich gór, ale mających coś w sobie. Na razie zaczynamy wygodną ścieżką asfaltową w Dolinie Olchowczyka. Szlak jest całkiem przyjemny. Jakiś burek nas wita. To jest wilk. Ale dobrze, że burek, a nie jakiś wilk. A w Beskidzie Niskim wilki są. On też wygląda jak wilk. Na Baranie godzina 50 minut. Ścieżka tak rozjeżdżona przez sprzęt, że się nie da iść. Trzeba robić jakieś obejścia. Moje spodnie dopasowały się teraz do koloru tych liści. Przełęcz Beskid. Miejsce historyczne z I wojny światowej. Obecnie dzięki zapisom układu z Schengen granica ponownie łączy, a nie dzieli Polaków i Słowaków. W obniżeniu przełęczy znajduje się także pamiątka I wojny światowej, relikty austro-węgierskiego punktu oporu związanego z okresem walk o Przełęcze Karpackie jesienią 1914. Idziemy na okopę? Tak, konfederackie. Zamiast okopów znaleźliśmy rydzę. Czyli po darmo nie poszliśmy w tamtym kierunku. Albo w okopach znaleźliśmy rydzę. Rydze się okopały. No teraz ścieżka już zrobiła się całkiem przyjemna, bo nie ma błota. Na początku było duże błoto, nie wiem skąd to
błoto, musieli tu jeździć jakimś ciężkim sprzętem. Idziemy wzdłuż granicy. Liście szurają pod nami. Taki gościniec tutaj jest. Drzewa całe nas otulają od góry, z boku. Nie, przyszedłem, żebyśmy razem wędrowali. Szczytowali. No nie wiem, to jeszcze nie jest barani. Może szczytowali razem. To jest dobra rzecz. Przepraszam, czy to tu? Proszę pani, czy to już baranie? Nie wiem, czy to tu. Ale pani nie uprzejma. Ciepło się zrobiło. O, ale już widzę wiatę. Czyli to tu, proszę panią. No, tu czeska nazwa, słowacka, przepraszam, nazwa. Stałok. Pieczołki pewnie tutaj są. A może nie ma? Ruiny wieży widokowej na Baranie. Do 2019 roku były tutaj jedna niemiecka, potem Słowacy tu postawili wieżę widokową, a to Wiatka. Całkiem przyjemne miejsce w środku, nawet czysto, można spokojnie spędzić tu noc. O, dla tych, co chcą nocować tutaj. Całkiem ok miejsce, nie ma śmieci. Dzisiaj mamy kiełbaski. Szef kuchni poleca oraz bułki drwala, które się przypala. No, gotowe bułeczki drwala przypieczone, herbatka, jedzonko jak ta lala. Bierzemy się za konsumpcję. Są bułeczki. Tylko nie wiem kogo. To są bułeczki spalonego drwala. No co? Co już mówiłem, że tak będzie. Tamte się nie przypaliły. Ale węgiel jest zdrowy. Od razu zadziała. Może twoją odpakuję i nie będzie taka straszna. Dogaszamy ognisko, pojedliśmy, herbatkę wypiliśmy. Przed chwilą mieliśmy gości, pełno rowerzystów na elektrykach. Przyjechało, chwilę pogadali, no i sobie pojechali w swoją stronę. Wracamy ze Stawoka ścieżką dydaktyczną w pięknym bukowym lesie. Liście szeleszczą nam pod butami. Nie ma nikogo.
powoli kończymy naszą wycieczkę. Dzisiaj dzień pierwszy. Wracamy do Olechowca. Kolorki się pojawiły na horyzoncie. Słoneczko coraz niżej, więc wszystko nabiera rumieńców. Cześć, witajcie kochani. Tutaj stary Mariusz. I stara Grażyna. Drugi dzień w Beskidzie Niskim. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień Z dobry. tej strony Mariusz. I Grażyna. Wycieczkę znowu dzisiaj zaczynamy. Tym razem w Jaślickim Parku Krajobrazowym. Idziemy do źródeł Jasiółki. I uwaga na niedźwiedzie. Widać tutaj, jaka ta woda jest czysta w tym. Każdy musi przejść, przeprawić się przez strumień. Dobra, przeprawiliśmy się przez strumyk, czyli przez Jasiółkę. Wędrujemy grzbietem na górę, która się nazywa Górę Wertyszów. 741 metrów nad poziomem morza, jak dobrze zapamiętałem. Czyli stosunkowo niewysoka, jak to w Beskidzie Niskim. Proszę Panią, podchodzimy, więc będziemy się teraz przygrzewać troszkę. Przekapitalna tutaj miejscówka. Ktoś tu mówił coś o Matadorze. A Matador to jest taki kocyk piknikowy składany w taką malutką paczuszkę. Ale w porównaniu z wczorajszym dniem, to tutaj te ścieżki na razie są fenomenalne. W latach 1914-15 w okresie Wielkiej Wojny teren był areną krwawych walk pomiędzy carską armią rosyjską i cesarsko-królewską armią austro-węgierską. No, te tereny to tereny walk z I wojny światowej. To teatr wojenny był kiedyś. Wszystkie lasy usiane są cmentarzami żołnierskimi. Czy będą widoki na słowacką stronę, czy nie? O, ho, 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 ho. Chyba jednak widać. Czyli jesteśmy teraz po stronie słowackiej. Idziemy w dalszym ciągu wzdłuż granicy. A gdybym był Płotkowym, to co byś powiedziała? Krzyczałabym, ach, krzyczałem. Żartujemy sobie. Wszystko tu szura. O, wróciliśmy do Polski znowu. Kapurka do Beskida. Słowacy to mają fantazję.
chciałem powiedzieć, że pod tej góry Weryszów no widok jest po prostu the best of the best. Naprawdę wyjątkowej urody, jeden z lepszych, jaki w ogóle widziałem w życiu. Żeby takie widoki zobaczyć, to trzeba troszkę zejść tutaj ze szlaku. Szlak niestety idzie troszkę obok, a drzewa zasłaniają tu ten nieziemski widok, więc pewnie nie jeden tu przeoczy to miejsce. Zbiera starych grzybów. Tak, teraz już wracamy do Jasiela niebieskim szlakiem. Mamy 1,5 kilometra bardzo tu na razie przyjemnej ścieżki, a mówiłem o tym, że miejscówka ta już jest teraz znana większej ilości osób, ale niedawno, jeszcze kilka lat temu, to było to takie dzikie miejsce, że mało kto tu znał te tereny. Tu jest taka cisza, słychać jak grzyby rosną i niedźwiedzie chrapią. Nie, niedźwiedzie jeszcze chyba nie śpią, ale w tych lasach tu podobno występują niedźwiedzie. No i wilki też. Drugi dzień wycieczka nam się będzie kończyć, jeszcze nam zostało wprawdzie kilka kilometrów wędrówki. Och, wycieczka dzisiaj naprawdę była przepiękna. Idziemy tropem wilka. To będzie tam na górce chyba. Ale światło robi się coraz bardziej interesujące. Złota godzina zbliża się. Auuu. Co tam mamy takiego? Kości wilka, wow! Faktycznie coś tu było. Tu jest jakiś cmentarz, tak? Żołnierzy radzieckich, czyli z II wojny światowej. Być pochowany w takim pięknym miejscu jak tutaj. Więc ci żołnierze mają dobre miejsce na wieczny spoczynek. Cały czas coś ciekawego tutaj się dzieje na tej trasie. Ta Jasiłka jest po prostu przepiękna.
Przepiękna jest. No i doszliśmy do miejsca, z którego zaczynaliśmy tą naszą pętlę. Tu po lewej stronie widać szlak, którym zaczynaliśmy. Zatoczyliśmy koło po prostu. Jakże odmiennie wygląda to miejsce niż rano, jak tędy przechodziliśmy i słońce świeciło tutaj wysoko. To dziękuję Ci, kochanie, za wspólną wycieczkę. Była naprawdę dzisiaj superancko. I wzajemnie. Sympatycznie, przyjemnie. Widoki. Nawdychaliśmy się dobrego powietrza. No, wrócimy teraz do naszej kwatery koło Dukli. Jutro od rana znowu pogoda ma być jak ta lala. Więc do jutra. Witajcie, kochani. Dzień dobry, dzień dobry. Z tej strony Mariusz. I Grażyna. Trzeci dzień wycieczki po Beskidzie Niskim. No i jesteśmy już praktycznie na przedmurzu Bieszczad. Zaparkowaliśmy na końcu świata. Na końcu świata. Piękna miejscówka. W okolicy Łupkowa, Nowego Łupkowa. Spotkaliśmy pasjonata jakiejś tej ziemi, historii tutaj tych ziem. Opowiedział nam tyle ciekawostek na temat okolic i starego takiego cmentarza, na którym przed chwilą byliśmy. Mam nadzieję, że to będzie widać na filmie. Więc zapraszamy dzisiaj na naszą wycieczkę. Dystans mamy dzisiaj dosyć długi. I dzisiaj znowu jest pięknie. Jest piękna pogoda, także idziemy teraz w stronę Przełęczy Łupkowskiej. No to silni, zwarci, gotowi, prawie na końcu świata. Tam jest ta chata na końcu świata. Tak? Ja myślałem, Że tu jest że koniec tutaj świata. jest ta... Tu była kiedyś cerkiew stara, ale jej już chyba nie ma. Został tutaj jakiś cmentarz. Na pewno Takie jej nie ma. resztki cmentarza. Dzień dobry. No, powiedzmy, bardziej współczesny, nie? Ten grob, nie? Ten grob To widać właśnie. ale to nie jest taki znów współczesny, bo Bo to pod nim jest tam ktoś przodownik jeszcze... Straży Granicznej tu jest pochowany. O, Końcem 40 chyba 6 czy 7, tutaj chyba pisze, ale historia to jest taka ciekawa, że po prostu ja przypadkowo trafiłem na niego nie tu, znaczy tu, bo przeczytałem, ale w książce Na dnie jeziora. Jak ja to pamiętam i No, zdjęcia faktycznie. robię bo od Ciekawe. 20 lat przeszło tutaj tego. To pan ma On był na udokumentowane zarasta wszystko. się. On był na wierzchu. A w tej chwili jakby go Coś otuliło niesamowitego. drzewo. Przechodniu pochyl głowę w miejscu, gdzie gościnna karpacka ziemia przytuliła wszystkich jak matka. Lista pochowanych żołnierzy wielu narodowości. W walce wrogowie, w śmierci przyjaciele. Zniczodzielnia. No i łupków. Kamyczek szczęścia? Czy nie? Nie. Podaj na kamyczki.pl, tu jest taki napis. No, dodaj na Facebooka. Maszerujemy teraz w stronę tunelu pod Przełęczą Łupkowską. Miejsce historyczne. Tyle tutaj informacji można znaleźć. To wszystko związane z wojnami. Z jedną wojną, z drugą wojną. Idziemy na tunel na Przełęczy Łupkowskiej.
No fajnie ten szlak tutaj, nie? Fajnie. Ciekawie się idzie. No i dotarliśmy na przełęcz Łupkowską, 640 metrów nad poziomem morza. 150 lat tunelu w Łupkowie. Gniazdo szerszeni w schronie. Jedno, drugie. O, jejku. Nieźle. Tunel pod nami był. Mamy za sobą. Teraz zagłębiamy się w las. Będziemy szli długi czas wzdłuż granicy polsko-słowackiej. Pierwsze 4 km za nami. Idziemy lekko pod górę, ale nachylenie nie jest duże. Dobrze się idzie. Ciekawostek to taka jest, że tu od przełęczy Łupkowskiej na zachód to się właściwie zaczyna Beskid Niski, a my teraz wędrujemy na wschód. No i było ostrzeżenie o misiach, o niedźwiedziach. No, można spotkać niedźwiedzia. Się zastanawiamy właśnie, mamy tylko tortillę z tuńczykiem, czy by się dał przekupić. Pierwszy widok i co z ciekawostek, to mamy tu światłowód pociągnięty i gaz. Tak, jesteśmy raz ze słowackiej strony, raz z polskiej. Można powiedzieć tańczący ze słupkami. 6 kilo. Raport z trasy. Idziemy dalej. Strzyżaki nas tylko oblatują. Tak trochę nas smyrają po głowie albo po szyi. Myślę, że chyba nikogo dzisiaj nie spotkamy. Skol. Jeszcze jakiś wierzchołek. 9 kilometr. Raport z trasy. Liście lecą z drzew. Zbliżamy się powoli do półmetka. No i wiatr nie cichnie. Cały czas wieje mocno. Ale szukamy jakiejś miejscówki na małą przerwę. Połowa dystansu już lada moment. Czas coś zjeść. Wszystko jest. Tortille są. Herbatka jest. Tak, więc pojedliśmy trochę. Wypiliśmy herbatkę. Półmetek już osiągnęliśmy. Idziemy dalej, ładny widok był. Chcieliśmy się ubrać w kurtki, bo taki wiatr się zerwał, że gwałtownie się zimno zrobiło nam. Ale wieje. O i teraz mozolne podejście na podostatni, najwyższy szczyt dzisiejszego dnia. Jeszcze troszkę, proszę Panią. Jesteśmy na rozdrożu szlaków, teraz już tylko w dół. Zostało nam 1,5 godziny. No i nareszcie wiatr nas teraz się uciszy, bo idziemy w kierunku północnym. I tu jest prawdziwa polska złota jesień. Naprawdę kolor złoty. Te drzewa wyglądają jak złoto. I nie jest to złoto dla zuchwałych. Niebieski szlak do Łupkowa. Także polecamy bardzo tą wycieczkę i ten sam właśnie kierunek. Jeśli ktoś lubi wędrówki,
lubi ciszę i spokój i nie lubi tłumów, chce być trochę w odosobnieniu, to idealne miejsce. Można powiedzieć, że byliśmy w złotym lesie i nie ma w tym żadnej przesady. No i doszliśmy do jakiejś drogi, ale jest naprawdę pusto, dziko i w ogóle żadnej cywilizacji tutaj nie widać. Żadnych słupów, żadnych zabudowań. Dzika jabłoń na końcu Polski. Cmentarz wojenny z I wojny światowej. 425 żołnierzy obu walczących ze sobą armii. Słońce chyli się ku zachodowi, a my chylimy się czołami przed tymi tutaj ludźmi, co tu pochowali. Dzisiejsza wycieczka nam też dobiega końca. Zbliżamy się do Łupkowa. Idziemy ciągle do tej chaty na końcu świata i nie możemy dojść. To wygląda, że to jest chata na końcu świata. Z żywym kotem. Jesteś tutaj, pilnujesz tego dobytku. Idę go pogłaskać. Czujesz potok? O, jakiś ty słodziak. No, jaki ładny, miękki i ciepły. No fajne miejsce, nie? I często panu przeszkadzają ludzie. No i znaleźliśmy chatę na końcu świata, jak się to nazywa tutaj. Przemiły gospodarz chciał nas ugościć, ale nie mamy czasu za dużo. Coś niesamowitego, jakie miejsce. 3 lata mieszka tutaj, prowadzi to. W środku wygląda jak za dawnych czasów. Także trafiło nam się jeszcze na koniec takie, Na koniec świata. na koniec świata. na koniec Koniec wycieczki. na końcu świata. Na koniec wycieczki takie miejsce nam się trafiło. Już mamy blisko do końca. Wracamy, bo się robi chłodno. Czas, słońce już praktycznie zaszło za wzgórze. Pora na nas. Pora na nas, także trzymajcie się. Do jutra. Tak, to już 4. dzień. 4. dzień w Beskidzie Niskim. Ostatni. Idziemy dzisiaj na Cergową. Początek szlaku na Cergową i do wieży widokowej. W sumie nie jest daleko na to Cergową, tylko podejście jest tutaj podobno męczące. Wiatr dzisiaj silny, znowu
będzie problem z lataniem. No ale idziemy dziarsko. Siły wracają. Jeszcze tydzień takiej wędrówki i możemy iść na GSB albo jeszcze na jakieś inne G. Piaskowca cergowskiego z ciekawą roślinnością na skalę. Rosną tu kłokoczka południowa, tojad wiechowaty, języcznik zwyczajny, lilia złotogłów. Omijek górski, występuje ponad 100 gatunków grzybów. Ktoś wie, co to jest to białe? Dobrze, po świętym źródełku napiliśmy się, do pełna zatankowaliśmy. No to teraz będziemy głusi i ślepi. Ostro, ostro pod górę. Liście takie kaskady utworzyły na tych schodkach, takich z gleby. Wiatr po prostu prawie że zmiata nas z tej ścieżki. Zaliczamy cergową i sami spadamy. Dron raczej nie poleci w takich warunkach, jak w tej chwili są, że będziemy się chyba szybko zbierać z wierzchołka. Widzę wieżę, widzę wieżę! Ja wieża, ja wieża! O, co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Tak wygląda właśnie wiata. Nie, co ja mówię wiata? Wieża. Myślę o wiacie, mówię wieża. Fajnie byłoby tam polatać stamtąd, ale no naprawdę nie da się dzisiaj, są takie warunki. Idziemy na wieżę jednak, żeby zobaczyć, jakie są tam widoki. Ciężko mi utrzymać kamerę w ręce, tak wieje. No a z ciekawostek to właśnie mogę od razu powiedzieć, jak na polską stronę tutaj patrzymy, czyli na północ, to widać już ten smog, który wisi nad polską ziemią. A od południa zamglone, ale nie takie szare niebo, żeby było wiadomo, o czym mówię. Właśnie tu jest zamglone, ale jest białe wszystko, bo tam jest Słowacja. No to szybko schodzimy jednak z tej cergowej, bo nie ma warunków ani do siedzenia, ani do podziwiania dłużej widoków. O lataniu dronem możemy zapomnieć. No i mówiąc szczerze, cieszę się, że już jesteśmy niżej i ten wiatr już tutaj taki nie jest dokuczliwy. Teraz już tylko właściwie powrót dookoła okrężną trasą. Potem trochę na marszrutę, nie po szlaku. Wszystko co dobre kiedyś się kończy. Nasza przygoda również dobiegła końca. Dziękujemy za wspólne oglądanie i do zobaczenia na szlaku.